Tego chyba nikt się nie spodziewał, bo to, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump, przewidywało wielu ekspertów. Ale to, że Republikanie nie tylko wygrają Biały Dom, ale także całkowicie przejmą władzę w Kongresie, wydawało się być pobożnym życzeniem amerykańskiej prawicy. I to życzenie stało się rzeczywistością. W tym specjalnym powyborczym odcinku powiem Ci, dlaczego tak się stało. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Donald Trump wygrywa wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kandydat republikanów pokonał Kamalę Harris we wszystkich 7 stanach wahających się, a republikanie odbili też cały kongres. Gdy prawa strona Ameryki świętuje, lewa strona zmaga się z powyborczym kacem i zastanawia się, co poszło nie tak. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Jest czwartek, 7 listopada 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. To była długa noc w Ameryce i nie tylko. 5 listopada wieczorem obie strony wierzyły jeszcze w zwycięstwo, ale z czasem wszystko się zmieniało. Zobacz, jak ta noc wyglądała. Relacjonowali ją nasi specjalni wysłannicy. Magdalena Skajewska na wiecu wyborczym Donalda Trumpa na Florydzie i Marek Wałkuski na wiecu Kamali Harris w Waszyngtonie. Donald Trump has racked up early wins in Florida, Texas, and other red states. And so you can see he has 172 electoral votes, Kamala Harris 81. Za mną widać scena, na której dzisiejszej nocy powinna pojawić się Kamala Harris, ale oczywiście na to jest za wcześnie, bowiem cały czas nie wiemy, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na razie nie ma żadnych niespodzianek. Demokraci liczyli, że może uda im się odbić Teksas, może im się uda odbić Florydę. Te stany głosowały na Donalda Trumpa. Cały czas trwa liczenie głosów, a te kilkadziesiąt tysięcy osób, które zgromadziły się tutaj na Howard University, czyli na macierzystej uczelni Kamali Harris, gdzie dzisiaj ma się pojawić, z napięciem czekają na dalsze wyniki głosowania, patrzą na swoje telefony komórkowe i analizują napływające na bieżąco dane. Tutaj w West Palm Beach na Florydzie przed centrum konferencyjnym zebrało się bardzo wielu zwolenników Donalda Trumpa, którzy czekają na przyjazd byłego prezydenta na wieczór wyborczy, który właśnie tutaj jest organizowany. Jest tutaj także bardzo wielu dziennikarzy, jak Państwo widzą. Floryda to stan, w którym zwyciężył Donald Trump, natomiast to, czy wygra Biały Dom, okaże się już niebawem. 10 p.m. in the West, and polls are now closed across all 50 states. Former President Donald Trump and Republicans are having a very good night. Jeszcze 2 godziny temu strefa za moimi plecami i te trybuny, które widać, były pełne. Zgromadziło się na Howard University kilkanaście tysięcy zwolenników Kamali Harris. W tej chwili ta strefa opustoszała. Demokraci tracą nadzieję na to, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zostanie pierwszą kobietą w historii prezydentem. Większość tych, którzy przyszli tu wysłuchać przemówienia Kamali Harris, już opuściła to miejsce, dlatego że informacje docierające z tych kluczowych stanów, wahających się stanów, wskazują na to, że szala zwycięstwa przechyla się na korzyść Donalda Trumpa. Tutaj wśród zwolenników Donalda Trumpa w sposób oczywisty wszyscy się bardzo, bardzo cieszą z jego zwycięstwa. Na to właśnie czekali po 4 latach prezydentury Joe Bidena. Donald Trump wraca do Białego Domu i tutaj nikt nie ukrywa radości. Tak wyglądała ta noc, a my jeszcze raz łączymy się z Florydą, gdzie jest Magdalena Skajewska. Powiedz proszę, jak wyglądało świętowanie w sztabie zwycięzcy, czyli Donalda Trumpa. Zwolennicy Donalda Trumpa, którzy tutaj w West Palm Beach zgromadzili się wczoraj po to, żeby zobaczyć i posłuchać przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie kryli radości z jego zwycięstwa. Oni nie byli tego zwycięstwa pewni, obawiali się, zresztą zgodnie z tym, co mówił Donald Trump podczas kampanii, że może dojść do jakichś nadużyć, do fałszerstw, które zaprzepaszczą drogę Donalda Trumpa do zwycięstwa, mimo że nie było dowodów świadczących o tym, że do takich fałszerstw czy nadużyć rzeczywiście dochodzi. Ale ta euforia była ogromna.
Wiele osób, z którymi rozmawiałam, przyznawało, że według nich to jest teraz taki początek, nowy początek dla Ameryki, nowy początek dla kraju, który według nich z Trumpem będzie lepszy, bezpieczniejszy, zdrowszy i bogatszy. Było więc dużo okrzyków, było dużo śpiewów, było też oczywiście dużo haseł USA, USA i Trump, Trump, a wszystko po to, żeby pokazać swoją radość z tego, że to właśnie Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. A już za chwilę dowiesz się, dlaczego republikanie wygrali, a demokraci stracili wszystko. Przypominam też, że całą naszą amerykańską serię Kto wybiera prezydenta możesz znaleźć m.in. na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas i napisz nam w komentarzu, co myślisz o wyniku wyborów, ale także o naszej serii. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. W poprzednim odcinku, jeszcze przed wyborami, dr Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog i wykładowca w Berkeley College w Nowym Jorku, wyjaśniał, dlaczego co najmniej połowa Ameryki kocha Donalda Trumpa. Teraz wracamy do Mariusza Wolfa, żeby zapytać, co zdecydowało o tym, że Donald Trump wygrał te wybory i zdobył znacznie więcej niż połowę głosów. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, mam wrażenie, będzie trwało jeszcze długo i pojawią się na nie bardzo różne odpowiedzi. Z wszystkich możliwych, potencjalnych odpowiedzi, które przychodzą mi do głowy, wybrałem dwie, o których bardzo rzadko się mówi, przynajmniej w Europie. Nie słyszałem, żeby się zbyt często o tym mówiło. Pierwsza sprawa to jest tak zwane niedoszacowanie Trumpa w sondażach wyborczych. To niedoszacowanie, którego byłem świadomy już naprawdę kilka miesięcy temu, jeśli nie więcej, zauważyłem, rozmawiając z ludźmi, którzy chcą głosować na Trumpa. Zawsze, kiedy wypowiadali jego nazwisko, mówili to przyciszonym głosem, rozglądając się nieco na boki, jakby to było coś niewłaściwego czy coś wstydliwego. Mnie się to bardzo kojarzyło, ponieważ ja pamiętam lata 80. w PRL-u podobnie. Zachowywali się ludzie, mówiąc o Solidarności czy o Lechu Wałęsie, żeby przypadkiem ktoś nie usłyszał. I myślę sobie, że ludzie ci, którzy poszli głosować na Trumpa, dawali inne odpowiedzi, przynajmniej w części, dawali inne odpowiedzi w czasie badań opinii publicznej. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, o której też bardzo mało się mówi, wydaje mi się, to wspólny język. Wspólna nić porozumienia pomiędzy bogatym Donaldem Trumpem a większością jego wyborców, którzy są ludźmi dużo mniej zamożnymi. Przede wszystkim na tej warstwie językowej. Donald Trump używa bardzo prostego języka. Może to świadczyć o różnych rzeczach, ale rzeczywiście on takiego języka używa. Ktoś, kto zna troszeczkę język angielski, na pewno jest w stanie się ze mną szybko zgodzić, że to rzeczywiście jest prawda. I on w pewnym sensie, świadomie czy nie, mówi do większości swoich wyborców ich własnym językiem. I to są dwie rzeczy, które chciałbym bardzo mocno tutaj podkreślić, bo nie słyszę, żeby o nich się mówiło, natomiast wydaje mi się, że to są rzeczy, o których warto wspomnieć. A co poszło nie tak u demokratów, skoro nie tylko stracili Biały Dom, ale i cały Kongres, czyli de facto całą władzę w Ameryce? Kilka spraw. Wydaje mi się, że Amerykanie jako naród, jako całość, tak jak bardzo jest wewnętrznie podzielony, to jednak są ludzie bardzo pragmatyczni. I doszli do wniosku, oczywiście ci, którzy byli być może niezdecydowani, doszli do wniosku, że to Donald Trump będzie w stanie lepiej spełnić obietnice, które on im proponuje. Być może część głosowała na mniejsze zło,
Być może były inne motywy, ale ten pragmatyzm tego narodu, wydaje mi się, grał tutaj bardzo istotną rolę. Amerykanie uchodzą za ludzi pewnie nie najlepiej wykształconych, być może słusznie, natomiast nie jest to naród głupi. To są ludzie, którzy potrafią myśleć, którzy potrafią decydować o tym, co jest dla nich najważniejsze, że sprawy gospodarcze są ważniejsze od spraw być może światopoglądowych. I druga sprawa to jest to, co wydaje mi się błędem, czyli kierowanie przekazu społecznego do konkretnych grup społecznych, czy klas społecznych, gdybyśmy użyli innej troszeczkę filozofii. Padało pytanie, dlaczego kobiety nie głosowały na kobiety. Pytanie, które bardzo mnie zaskakuje, bo ono wydaje mi się z gruntu mizoginiczne wręcz. To nie jest tak, że kobiety muszą głosować na kobiety. Tak jak mężczyźni na mężczyzn. Ja myślę sobie, że kobiety, tak jak każdy inny człowiek, czy grupa kobiet, tak jak wyborców, wyborczyń, jest na tyle inteligentna, że jest w stanie podejmować swoje niezależne, autonomiczne decyzje. Część głosuje na demokratów, część głosuje na republikanów, ale tym mianownikiem wspólnym nie jest płeć. Nie powinna być przynajmniej. A właściwie pokazały to wybory, dokładnie pokazały to wybory, bo to był argument nietrafiony. Podobnie z polityką w stosunku do mniejszości narodowych, czy mniejszości etnicznych. Przypominamy sobie, jak Joe Biden w czasie poprzedniej kampanii wyborczej powiedział słowa, że jeśli nie głosujesz na demokratów, to tak naprawdę nie jesteś czarnoskórym. Powiedzmy w takim tłumaczeniu dosyć luźnym. No to jest w oczach wielu ludzi, rozmawiałem z moimi studentami na ten temat, no to jest stwierdzenie ocierające się wręcz o rasizm. To znaczy, że ci ludzie nie potrafią sami zdecydować, na kogo chcą głosować. To znaczy, że ci ludzie, mężczyźni na przykład czarnoskórzy, którzy głosują na Trumpa, to znaczy, że oni już nie są prawdziwymi czarnoskórymi. Kim oni są wobec tego? To są pytania w moim przekonaniu, które większość z osób, członków tych mniejszości etnicznych sobie zadawała i udzieliła odpowiedzi w wyborach. To może tak pokrótce, bo na pewno na dłuższą analizę przyjdzie jeszcze czas, a to są takie 2 czy 3 rzeczy, które przychodzą mi w tej chwili do głowy. Dr Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog i wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku, wyjaśniał sukces republikanów i porażkę demokratów w Stanach Zjednoczonych. My do tego tematu jeszcze oczywiście wrócimy w kolejnym odcinku i spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze chyba teraz pytanie, jak będzie wyglądała Ameryka pod rządami Donalda Trumpa. Przypominam, możecie nas znaleźć na YouTube, na Spotify i oczywiście na platformie podcastowej Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl. Subskrybujcie nas, komentujcie, lajkujcie i oczywiście opowiedzcie o nas swoim znajomym. Wojciech Cegielski, do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.